zanim powstało państwo Piastów, zanim zagadkowy Mieszko przyjął chrzest. Tutaj, w Dolinie Dunajca, pośród wzgórz i lasów Przedgórza, kwitło całkiem inne życie. To ziemia Wiślan, chociaż nadal wielu wątpi w ich istnienie, a Wiślanie to pogańskie plemię, którego ślady nadal możemy odnaleźć w resztkach wałów, pośród starych grodzisk i legend przekazywanych szeptem. To niezmienne dowody, a nie kronikarze, którzy później wkroczyli tu z własnymi historiami, porządkiem i nową kulturą. Bo ziemia nie kłamie. Archeologia mówi nam bardzo wyraźnie: sieć grodów, południowa granica tego plemienia. I to nie były dzikie osady i dzikie czasy. Tutaj, zanim brutalni Piastowie spojrzeli na południe, Wiślanie budowali swoje własne, niepodległe księstwo. Zapraszam zatem na południowe rubieże ich dawnego władztwa. W cieniu gór i rzek, na przedgórzu Beskidu Sądeckiego, są miejsca, które, choć dziś zapomniane, kiedyś decydowały o losach ludzi i ich ziem. W kotlinie Dunajca, pośród łagodnych zboczy i stromych wzgórz, ukrywa się sieć pradawnych grodów. Marcinkowice, Chełmiec, Naszacowice to najważniejsze z nich. Do tego cmentarzysko ciałopalne w Podegrodziu. Ale te grody nie były tylko osadami. Tworzyły cały system, żywą linię obrony i kontroli, który prawdopodobnie miał strategiczne znaczenie w czasach plemienia Wiślan, jednego z najpotężniejszych ludów zamieszkujących dzisiejszą Małopolskę przed nadejściem chrztu i samych Piastów. Gród Marcinkowice, kluczowy punkt na mapie pradawnej obrony. Wzniesione na wzgórzu w zakolu Dunajca, grodzisko w Marcinkowicach górowało nad doliną, obserwując każdy ruch wędrowców, kupców oraz nieprzyjaciół. Dwie fazy umocnień, konstrukcja przekładkowa z drewnianą palisadą i glinianym korpusem, ślady pożaru i odbudowy. Wszystko to świadczy, że miejsce to było bronione, niszczone i wznoszone od nowa. Zatem jaką tajemniczą historię skrywa to niepozorne wzgórze, do którego nigdy byś nie trafił? Nie znajdziesz tutaj żadnych tablic, nie znajdziesz żadnych drogowskazów. Ale to zwykłe pole, zwykła łąka wokół zabudowań skrywa niesamowitą pradawną przeszłość. Ale wspominałem o większej ilości grodów. Kolejnym był Chełmiec, być może strażnik południowej odnogi szlaku handlowego kilka kilometrów na południe od Marcinkowic. Następnym tutaj grodem i chyba najważniejszym były oczywiście Naszacowice, centrum lokalnej potęgi. Po pierwsze, jest to najlepiej zbadany ośrodek w tej okolicy, a zajmował on powierzchnię nawet kilku hektarów i już w VIII-IX wieku pełnił prawdopodobnie funkcję lokalnego centrum politycznego lub plemiennego, ale ponownie o tym gruncie nie będzie w tym odcinku. I wreszcie na południe od Naszacowic w Podegrodziu odkryto ciałopalne cmentarzysko z bogatym zestawem wyposażenia grobowego. Rytuał spalania zwłok i sposób grzebania wskazują nam, że mieliśmy tu do czynienia z elitarną warstwą społeczną, być może wojownikami czy też kapłanami. I nie wydaje się to być oczywiście przypadkowe, iż nekropolia znajduje się między siecią najważniejszych tutaj grodzisk. Z pewnością także był to element większej całości, sieci, w której każdy punkt miał swoje przeznaczenie, bo żywi bronili ziemi, a zmarli ich strzegli z zaświatów. Podsumowując, wszystkie te grodziska plus cmentarzysko, które na pewno udało nam się już odkryć do dzisiejszych czasów, tworzą logiczny, spójny system. Całość znajduje się w newralgicznym punkcie kotliny Dunajca, w miejscu, gdzie rzeka naturalnie zwęża się, a teren sprzyja kontroli ruchu. To był korytarz, którym przemieszczały się nie tylko z pewnością grupy wojsk czy też wojowie, ale przede wszystkim karawany kupieckie przewożące różne towary. Być może już nawet wtedy sól z innego grodu w okolicach Krakowa, w Bochni, miód, skóry, z pewnością żelazo, być może nawet grzywny siekieropodobne, wino czy wyroby oczywiście z bursztynu. Zgodnie z ustaleniami historyków oraz archeologów możemy się pokusić o określenie szlaków handlowych w tej części Małopolski, które mogły prowadzić z dzisiejszego Krakowa, czyli dawnego Grodziska Wiślan,
przez położoną wyżej Wiślicę, gdzieś w okolicach Limanowej do współczesnego Nowego Sącza, a kolejno z kierunku południowego, czyli terenu dzisiejszej Słowacji, a kiedyś Wielkich Moraw, przez Piwniczną i Muszynę oraz Doliny Popradu przez Grybów oraz w końcu przez omawiane w tym odcinku Marcinkowice, gdzie wszystkie te drogi najpewniej wiązały się w tym jednym bardzo istotnym miejscu. I w takim układzie wspominany wcześniej Chełmiec mógł być strażnikiem południowej odnogi na Szacowice ich centrum, a Marcinkowice pierwszą linią obrony od kierunku wschodniego. Dzisiaj pokażę Wam gród w Marcinkowicach, który możemy dostrzec gołym okiem nawet ponad 1000 lat później, ale sam lidar i zdjęcia lotnicze pokazują znacznie więcej niż można zobaczyć właśnie naszym ludzkim okiem. W warstwach terenu wokół Marcinkowic i też Chełmca widzimy ślady prawdopodobnie dawnych szlaków. Z pewnością to nie były przypadkowe osady. To była cała infrastruktura, układ obronny, handlowy, a może nawet polityczny, gdzie dobrze widzimy, jak również już wtedy doskonale mogło być zorganizowane słowiańskie plemię Wiślan tutaj na południu naszej współczesnej Polski. Wszystko to wskazuje, że Kotlinę Dunajca należy traktować jako jeden z głównych ośrodków ich władzy. Być może Szacowice były lokalnym centrum na ich południowej granicy z Wielkimi Morawami. A Karpaty i puszcze, które porastały te górskie wzniesienia, mogły być ich naturalną granicą. I gdzieś tutaj kończył się ich zasięg, ale aby to zrozumieć, musielibyście, tak jak ja, odwiedzić to miejsce, ponieważ właśnie tutaj, gdzieś pod samymi Karpatami, kończyły się warunki sprzyjające do bytowania ludności w tamtych czasach, co jeszcze bardziej podkreśla nam i uwidacznia najpewniej granicę pomiędzy Morawią a plemieniem Wiślan. Oczywiście dziś po tych grodach zostały tylko zatarte wały, popioły po pożarach i rozbite fragmenty naczyń, ale właśnie te ciche ślady są najgłośniejsze i niemal w pewien sposób krzyczą do nas echami przeszłości. Opowiadają historię ludzi, którzy wiedzieli, jak bronić swoich ziem, którzy budowali z rozmysłem, którzy wznosili grody nie tylko z drewna i gliny, ale z wiedzy, strategii i wiary w konieczność przetrwania na przyszłość. I choć Wiślanie w końcu zniknęli z karty dziejów, pochłonięci przez piastowską, drapieżną ekspansję, ich ślady są wciąż tutaj obecne, między rzeką a wzgórzem, między popiołem a kamieniem. Zapraszam zatem do grodu Marcinkowice. Było trochę z powietrza, a teraz będzie już z lądu, bo właśnie jestem na Majdanie Starego Grodziska. Zatem patrzcie. Na lewym brzegu Dunajca, w naturalnym przewężeniu doliny zamykającym Kotlinę Sądecką, znajduje się nasze zagadkowe grodzisko. Położone jest na wydłużonym samotnym wzgórzu, które Dunajec opływa od wschodu i północy, tworząc naturalną barierę obronną. Szczyt tego wzniesienia sięga niemal 400 metrów i góruje nad otaczającą go doliną aż o 70 metrów. Płaszczenie szczytowe ciągnące się na linii południowy wschód, północny zachód mogło służyć jako idealne miejsce pod zabudowę i fortyfikację, a stromizny zboczy sięgające, uwaga, nawet 40 stopni nadawały temu miejscu dodatkowy charakter obronny. Przeprowadzone kiedyś tutaj badania wykazały, że osadnictwo na tym terenie miało charakter wielofazowy, bo mówię tutaj nie tylko o czasach plemiennych Wiślan, ale gród ten istniał już dużo wcześniej, w czasach prehistorycznych, a całość jest osadzona na typowej dla Karpat strukturze geologicznej, fliszu karpackim. Wracając do głównego tematu, miejsce to nie tylko idealnie wpisuje się w krajobraz obronnych osiedli dawnych Słowian, ale może też skrywać znacznie starsze ślady, sięgające czasów, gdy Dunajec był granicą kultur i szlakiem wymiany. Ale dzisiaj po Grodzisku nie pozostało niemal nic. Rozorane, zniwelowane przez wieki uprawy, nie do poznania. Ale to nie natura wbrew pozorom je kiedyś unicestwiła. Zrobił to człowiek. Pierwsza wojna światowa, druga wojna światowa, linie okopów, stanowiska moździerzy. Wszystko to zatarło ostatnie ślady dawnych, pierwotnych umocnień. A jednak ślady przeszłości nie zniknęły tutaj całkowicie.
Dzięki badaniom przeprowadzonym w latach 40. oraz wykopaliskom prowadzonych tutaj później, w latach 80., a także analizie starych zdjęć lotniczych również z tych lat, udało się odtworzyć kształt grodu wczesnośredniowiecznego. Był to owal wydłużony o dużych wymiarach 200 na 70 metrów. Całość obejmowała powierzchnię ponad 1 hektara. Otoczony był pojedynczym wałem, który czynił z tego miejsca niewielką, ale uwaga, silnie ufortyfikowaną enklawę na wzgórzu. Niestety nie wiemy, jak kiedyś wyglądało wnętrze tego grodu. Czy było podzielone, czy mieszkali tu wojownicy, rzemieślnicy. Nie ma na to żadnych wystarczających dowodów. Ale fakt, że szczyt wzgórza dzieli się na wyraźnie wyższą i niższą część, pozwala nam przypuszczać, że i tu mógł istnieć jakiś porządek, a w zasadzie musiał istnieć podział, może nawet społeczna hierarchia zaklęta w ukształtowaniu terenu. Co jednak możemy powiedzieć o samych odkryciach, które kiedyś dokonali tutaj pracujący archeolodzy? Natrafili oni tutaj na warstwy popożarowe, były tam ślady ognia, resztki węgla drzewnego i polepów. Nie było jednak pierwotnego humusu, zatem wszystko wskazywało na to, że teren został celowo przygotowany pod budowę potężnych umocnień. Rowy pod palisady, wykopy o głębokości ponad metra z zachowanymi słupami i zwęglonymi belkami. Można dostrzec tutaj logikę militarnej inżynierii. Najpierw palisada zewnętrzna, potem wewnętrzna, a między nimi ziemny korpus wału, budowla o strukturze przekładkowej. Nie był to zatem przypadek, świadome, przemyślane dzieło budowniczych, którzy znali siłę drewna oraz tutejszej ziemi. W warstwach pożarowych odnaleziono też fragmenty naczyń, skromne, ale bezcenne. To jedyny bezpośredni dowód, że wały te powstały we wczesnym średniowieczu, w czasach Wiślan, którzy być może opierali się jakiemuś zewnętrznemu wrogowi. I chociaż tych znalezisk jest zaledwie kilka, to podobna sytuacja powtarza się na innych grodziskach Małopolski, we wspominanym wcześniej Chełmcu, Zawadzie Landskorońskiej czy innych miejscowościach. Być może były to słowiańskie warownie, które miały chronić miejscową ludność, ponieważ wewnątrz tego grodziska nie znaleziono wiele zabudowań, co świadczyłoby o tym, iż gród był zamieszkiwany czasowo. A może tutaj znajdujemy poparcie innej teorii o niewolniczych grodach, bo przecież warownia ta leżała na ważnym szlaku handlowym północ-południe, gdzie można było magazynować towary martwe, czy też ludzi, czyli towar żywy. Tego do końca nie da się na tą chwilę jasno rozstrzygnąć. Ale wszystko wskazuje na to, że budowano te grody z myślą o tym, by przetrwać chwilowe oblężenie, a nie z taką myślą, by trwać w nich wiecznie i mieszkać na stałe. Również w trakcie tamtych badań w głębi ziemi odkryto niewyjaśnioną do dzisiaj jamę wypełnioną fragmentami piaskowca. Nie wiadomo czym była, może pozostałością konstrukcji, a może śladem jakiegoś dawnego kultu. A wspominany już wcześniej szalunek jest to detal konstrukcyjny, który mówi więcej niż jakikolwiek inny zabytek. Pokazuje, że była to przemyślana fortyfikacja, a nie jakaś prymitywna barykada. Oczywiście nie wszystko da się jednoznacznie ustalić, ale możemy być pewni jednego. Gród w Marcinkowicach był miejscem, które przez wiele dziesiątki lat, a może nawet setki miało strategiczne znaczenie dla Wiślan i być może dla innych kultur. Miejsce, które budowano, palono i ponownie odbudowywano, aż w końcu zostało zapomniane niemal raz na zawsze. Ale teraz wraca, warstwa po warstwie, kawałek po kawałku. Na podstawie fragmentów naczyń odkrytych w warstwach popożarowych datuje się funkcjonowanie tego grodu na IX-X wiek. Choć całkiem możliwe, że początki przecież mogą sięgać jeszcze drugiej połowy VIII wieku, a charakter znalezisk, proste zdobienia sugerują nam typową ceramikę pierwszych Słowian w Małopolsce. I choć dziś wzgórze milczy, a warstwy ziemi zacierają granice między epokami, to w każdej zwęglonej, kiedyś tutaj odnalezionej belce i pękniętym naczyniu wciąż tli się ogień tamtej historii. Nadszedł koniec już tego odcinka. A wy, co myślicie o grodzisku w Marcinkowicach i czy chcecie poznać dalszą historię innych grodzisk w kotlinie Dunajca, Nowego Sącza? Dajcie znać, co o tym wszystkim myślicie w komentarzach
Pozdrawiam, do usłyszenia, do zobaczenia.